Witam serdecznie moi drodzy, ja się nazywam Aleksander Kądziela. Jeżeli tutaj trafiłeś po raz pierwszy i jeszcze nie subskrybowałeś kanału, koniecznie zrób to w tej chwili, żeby nie ominął Cię kolejny ciekawy odcinek. Moi drodzy, tak jak przed momentem wspomniałem, w dzisiejszym odcinku chciałbym Wam pokazać, jak wykonać poduszkę z komorami. Wiele pytań do mnie trafia, wiele osób pyta, w jaki sposób prawidłowo to wykonać. Ja dzisiaj chciałbym właśnie Wam pokazać ten sposób, który ja przez wiele lat wykonywałem. Mam nadzieję, że u Was, w Waszych pracowniach również się sprawdzi. Tak myślałem przed tym odcinkiem, jaki wymiar tej poduszki. Myślę, że najbardziej odpowiedni, bo jakby tutaj ten rozmiar, wielkość nie jest taka istotna, 45 na 60 cm, 45 zrobimy wysokość, 60 cm na szerokość naszej poduszki. I moi drodzy, jeżeli chodzi o sam podział tych komór, myślę, że tutaj jest jakby, zawsze przyjmowałem taką zasadę w granicach około 10 cm, żeby te komory mniej więcej miały, żeby one też nie były za duże. Można zrobić te komory, które mam na myśli, a za chwileczkę sami zobaczycie generalnie jak to wygląda. Można zostawić w sensie otwarte, czyli teoretycznie ten silikon czy te wypełnienie, które będziecie używali do wypełnienia tej poduszki, żeby gdzieś tam w jakimś tam stopniu się przemieszczało, aczkolwiek możemy zrobić całkowicie jakby prawie że zamknięte. 10 cm są to takie najbardziej optymalne, ponieważ swobodnie ręką będziemy mogli ten silikon, akurat w moim przypadku, umieszczać w tej poduszce. Ale to za moment, jak już będzie jakiś projekt, wszystko Wam wytłumaczę po kolei. No cóż, pierwsza rzecz, musimy wykonać jakby dwie warstwy tkaniny, a konkretnie Wigofil, który tutaj mam przed sobą. Kolor nie ma znaczenia, biały, jasny, i tak później jest to jeszcze zazwyczaj jakąś owatą owijane i później jest pokrowiec, na to przychodzi. Pierwsza rzecz, wiadomo, musimy wyrównać krawędź, żeby był kąt prosty. No i teraz jeszcze jedna informacja. Grubość naszej poduszki zazwyczaj tworzyłem w granicach 10-12 cm grubości, więc gdzieś w tych granicach będziemy się tutaj oscylować, w tych granicach będę tutaj tworzył tą poduszkę. Myślę, że 10 cm jakby na potrzeby tego odcinka będzie w zupełności wystarczające. No cóż, ja przechodzę do działania, czyli w pierwszym etapie będę tworzył tą przednią i tylną warstwę, później będę wycinał nasze bodno. Moi drodzy, jeżeli chodzi o te wymiary, bo wymiary mam tutaj już jakby takie ostateczne, które mają tworzyć tą poduszkę, zawsze do każdego wymiaru dodaję po 2 cm, po centymetrze na każde zszycie. O tym pamiętajcie. A więc w pierwszej kolejności wycinam dwie poduszki, dwie tkaniny generalnie, która będzie przednia i tylna, czyli będzie 47 razy 62. Takie dwa wymiary wycinam, a później przechodzę do bodna. Wyprostowałem kątownikiem tutaj, żeby był kąt prosty. I jedna uwaga, bo przed momentem powiedziałem, że wytnę pierwszy powierzchnię na poduszki, tą przednią i tylną, ale zmieniłem koncepcję z tego powodu, że mój Wigofil w tej chwili ma 160 cm, więc w pierwszej kolejności, żeby nie wcinać się, żeby nie robić sobie problemu, od razu wytnę moje bodno, które będzie wokoło wszywane do tej naszej poduszki. I moi drodzy, z racji tego, że tutaj będę potrzebował 2 razy 162, dobrze myślę? Tak, dobra, jeszcze raz. Jeszcze raz myślę. Dobra, moi drodzy, a więc tak, będę potrzebował długość 2 razy 162 cm i 2 razy 47. To wytnę dwa paski po 160 cm i to w zupełności mi wystarczy.
Pamiętajcie, że dodajemy 2 cm do naszej grubości poduszki, która ma być docelowa. Ja ustaliłem, że moja będzie miała 10 cm, więc będę wycinał paski o szerokości 12 cm, czyli 2 paski po 12 cm. A więc tak, moi drodzy, mam 2 bodna tutaj odrysowane. Od razu sobie przerysuję te 2 prostokąty 47 na 62. 62 wrzucę sobie tutaj na szerokość i 47 do góry. Jak będę miał rozrysowane, powycinam. Mam to rozrysowane, czyli to jest cała moja tkanina potrzebna, więc wycinam. Z jedną uwagą, moi drodzy, nie będę rozcinał tych 2 elementów z tego powodu, że będę za sekundę tutaj rysował linię, gdzie będą wszywane takie odciągi, żeby każdego elementu osobno nie rysować, więc zostawię sobie to w całości, żeby prościej i szybciej mi to sprawniej poszło. Ok, a więc moi drodzy, mam wycięte przód i tył. I teraz taka informacja, bo jeżeli tu już mam od razu w Wigofie, od razu sobie wytnę te komory, które będą rozdzielające ten materiał, który będzie przytrzymywał to wszystko razem. Tak jak powiedziałem wcześniej, podzielę to na 4. Ja sobie to już tutaj podzieliłem, 47 dzielone 4 to jest 11,25. To nie musi być idealnie równo, aczkolwiek no fajnie by było. Jak to będzie troszeczkę przesunięte w jedną albo w drugą stronę, też nic wielkiego się nie stanie. Od razu sobie zostawiłem tutaj ten materiał, żeby nie przerzucać tego. Jak to będzie wyglądało, moi drodzy, czyli będą 3 jakby wciągnięcia, 3 paski potrzebuję tutaj i wtedy powstaną mi 4 te komory. Dlatego potrzebuję paski troszeczkę krótsze niż tak naprawdę, niż jest tutaj te 47, ale z racji, że mam już to tutaj wycięte, więc wytnę sobie te 47. W czasie wszywania mogę odciąć, podwinąć, to jest jakby bez znaczenia. Zobaczymy, jak to zrobię. A więc wycinam 3 paski po 47. Oczywiście szerokość naszego bodna, czyli 12 cm. A więc tak, mamy rozrysowane. Oj, kreda się mi trochę roznosi, lepsze by było mydło. Możemy sobie od razu zaznaczyć, ja zostawię sobie takie małe otwory przelotowe po 4 cm od krawędzi sobie zaznaczę, że będzie tylko dotąd doszywane. Więc moi drodzy, mamy tutaj oznaczone. I teraz między tym będą tutaj wszywane te 3 paski, a później będą doszywane do następnego, ale to za momencik. Ok, czyli co? Mogę teraz przejść do wszywania do jednej strony, żeby było mi prościej. Później wszyję sobie bodno z jednej strony, no i będę dalej zszywał. Już zaraz wszystko Wam wytłumaczę. A więc jestem już przy maszynie. Ja akurat używam do tych prac maszynę przemysłową. Wy równie dobrze możecie to zrobić na maszynach domowych. I teraz kolejność tych prac. Moi drodzy, żeby nie utrudnić sobie tutaj tej pracy, bo mógłbym poszywać te wszystkie elementy ze sobą i później łączyć. Zszyję sobie na długość moje bodno, bo mam 2 kawałki. Wszyję to do jednej tej tkaniny. Może tak zrobimy, żeby było wygodniej. Wszyję to do jednej tkaniny, do drugiej powszywam te odciągi. Wszyję bodno do następnej tkaniny i będę to przekładał. Już zaraz dokładnie Wam, bo może to być niezrozumiałe. Zaraz Wam pokażę, jak to zrobić. Ok, a więc w pierwszej kolejności zszyję sobie bodna, żeby mi się tutaj nie rozpadały.
więc mam szyte. Akurat tutaj używam igły 110, setki, przepraszam, setka jest. Ok, a więc mam szyte. Kolejna rzecz, moi drodzy, którą zrobię sobie, zaznaczę sobie około 10 cm od krawędzi miejsca, do których będzie zaszywane bodno, czyli zostawię dość duży taki otwór, żeby można było fajnie podszywać wszystkie elementy. Ja to zrobię całkowicie na oko. Jedną rzecz, którą tutaj zaznaczę, żeby jakaś symetria była. Ok. No to w pierwszej kolejności wszyję sobie może te paski. Tak jak powiedziałem wcześniej, one są trochę za długie. Można je ściąć, ale ja sobie je tutaj podwinę. I oczywiście wszywamy z centymetrowym nadarem. Ok, a więc moi drodzy, mam pierwsze 3 paski wszyte. Tak to mniej więcej wygląda z tej strony. Tak? Do tego teraz mogę albo do tej części, albo do tej doszyć bodno. I tutaj, moi drodzy, dla waszej informacji, ten pierwszy wszywamy wokoło do całości. Tak? Tu zostawiamy tylko ten otwór zaznaczony do tego pierwszego, tak? Czyli tutaj w całości, a tam zostawimy taki otwór o tej wielkości, więc mogę sobie zacząć od środka. Tutaj mamy wszycie, czyli odwracamy sobie w ten sposób, bo to pójdzie w środek. Środek, żebym wiedział dokładnie odkąd zacząć. Moi drodzy, zostawiam sobie jakieś 2 cm więcej, żeby później połączyć całe nasze bodno. No i wszywamy. Więc moi drodzy, teraz doszyłem tutaj prawie do samego końca. Z racji tego, że mam za długi ten element, jak na załączonym obrazku widać. Co wystarczy zrobić? Po centymetrze z każdej strony, żeby było więcej na zszycie. Okay. Odcinamy. No i teraz musimy te 2 kawałeczki zszyć z sobą. No i wtedy będę mógł tutaj to zamknąć. I teraz, moi drodzy, gdyby się okazało, akurat moja odległość jest idealna, natomiast gdyby się okazało, że tutaj macie taką sytuację, że tutaj jest więcej tkaniny niż tu, to się okazuje, że jest za głęboko zaszyte. Trzeba poluzować, za dużo wycięte. Może tak się okazać. Gdyby było w drugą stronę, czyli tutaj dolna tkanina byłaby naprężona, a tutaj by to odstawało w ten sposób, o, to znaczy, że jest za mało zaszyte. Wtedy trzeba troszeczkę głębiej. W każdym razie prawidłowo wygląda to w ten sposób, że jedna i druga tkanina jest tej samej długości. Teraz mogę sobie kawałeczek dalej zacząć naszyć na te szycie poprzednie, no i tutaj skończę zaszywając i kończąc szycie. Ok, więc moi drodzy, mamy jedną część, może w tą stronę pokażę, z takimi falbankami. Mamy jedną część uszytą. Tak to wygląda na prawej stronie. Będę doszywał tą drugą część dla waszej informacji, bo zrobiłem to poza kadrem.
wyznaczyłem sobie środek i na tej tkaninie również wyznaczyłem sobie środek. To jest po to, żeby narożniki mi się zgrały. Czyli będę szył teraz od środka w jedną stronę do tego punktu tutaj, który... nie do tego, do tego punktu. I w drugą stronę też do tego punktu, żeby mi się narożniki schodziły. Dobra, a więc moi drodzy, mam to już uszyte. Tak to wygląda. Tu jeszcze nie jest nic powszywane. Z tej strony to wygląda w ten sposób. No i tutaj mamy ten otwór pozostawiony, który... No i teraz, moi drodzy, co musimy zrobić? I tutaj uwaga, tą część będziemy wkładać tam do środka, a ten pasek pierwszy górny, to jest bardzo istotne, będziemy naszywać. Tu trzeba bardzo baczną uwagę zwracać na to, żeby nie połączyć jakieś coś, żeby Wam się nie podwinęło, żeby tkaniny Wam się nie połączyły, te, które nie chcecie. Tak? Czyli trzeba to podłożyć pod maszynę. Jeszcze raz pokażę. To jest górna część. W ten sposób i wszywamy to. Wiem, że może to nie być dokładnie widoczne w ten sposób, ale to musi być tutaj w tym otworze. Czyli to musimy zaszyć tam do środka. Jeszcze raz za chwilę mam nadzieję, że będzie to widoczne. Ja postaram się to tak pokazać, a więc tutaj mamy tą górną część. To musi iść do środka i to ma być zaszyte tu. Czyli zaczynamy tu. I teraz to trzeba wszystko podłożyć pod maszynę. Tak? Ja mogę sobie w ten sposób odwrócić. No. Tutaj cały czas trzymam, tu mam ten otwór. Daję tu pod maszynę. Więc moi drodzy, mam to wszyte. Teraz to spróbuję pokazać, jak to mniej więcej wygląda. Tutaj w środku jest sama góra tej poduszki. Ona jest tutaj zamknięta. Czyli jeżeli ja sobie teraz to odwrócę, już sekundka, z której strony, z tej strony. To tutaj pomiędzy tym mam ten odciąg, który przed momentem szyłem. Czyli tu mam taką komorę. Tutaj jeszcze brak jest, więc teraz będzie kolejna. Czyli mamy w ten sposób. To jest ta górna tkanina. I teraz to znowu robimy to samo, czyli to wkładamy do środka. I teraz wszywamy drugą komorę. Znowu w tą przestrzeń. A więc tak, moi drodzy, mam to uszyte. Przełożyłem to już na prawą stronę. Tak to wygląda. Tutaj w środku, może tak. I tutaj, żeby było widoczne, może w tą stronę, te komory. Mam nadzieję, że tam w środku widać. O. No i teraz, moi drodzy, tutaj, z racji tego, ja tutaj wkładam rękę pomiędzy tutaj tymi dwoma zszyciami, mam możliwość wypełnienia silikonem. Tutaj będę wkładał ten silikon do środka i równomiernie układał. Gdyby się okazało, moi drodzy, że poduszkę robicie węższą, z racji tego, że ja tu mam 10 cm, to tej przestrzeni na moją rękę jest wystarczająco. Tutaj oddaliłem się o 4 cm, zostało mi 3. Jest wystarczające, żeby włożyć tam do środka rękę i to wypełnić. Gdyby się okazało jednak, że macie węższe jakieś projekty i macie problem z włożeniem tamtej ręki, to proponowałbym jedną rzecz. Odwrócę to w tą stronę może. Zaszyć ten dół, który pokazałem. Tak? Zaszyć go. A tutaj naciąć, wyciąć, w sumie wypróć ten odcinek, zaryglować sobie, żeby tutaj ta przestrzeń Wam się nie wypruwała dalej i stąd możecie
wygodnie z boku sobie dochodzić do każdej z tych komór osobno. Ja mam na tyle miejsca, że ja tego nie będę robił, ale wy, tak jak powiedziałem, gdyby to był węższy projekt, gdzieś tam 4 cm, bo mogę sobie wyobrazić, że coś takiego można stworzyć, wtedy można to w ten sposób zrobić. Ok, no to na razie tyle. Więc moi drodzy, wróciłem na swój stół roboczy, zabezpieczyłem go tekturą, żeby go nie zbrudzić. Jeszcze jedna taka informacja, którą wykonałem poza kadrem, ale to jest spowodowane tym, żeby tutaj ekipa, która kręci YouTube'a, cały czas nie przechodziła ze stolika na stolik pod maszynę. Zaszyłem tutaj tą odległość, która była wcześniej, taka duża. Byłoby mi dużo wygodniej wypychać te dwie pierwsze komory, natomiast 3 pierwsze, bo tutaj mam 3 i tą czwartą byłaby za duża przestrzeń, musiałbym zaszyć. Ja na tyle sobie poradzę, nie będzie to dla mnie taki problem, że zostawiłem sobie przestrzeń na rękę. W sumie, jeżeli macie jakąś wyrobioną tam technikę, to jak najbardziej można od razu zaszyć. Chodzi o to, że od razu będę mógł za jednym razem wypchać wszystkie 4 komory i zaszyć tylko ten około 10 cm odcinek. I teraz co robimy, moi drodzy? Mamy to tutaj pozaszywane wszystko. Teraz wkładamy rękę z jednej strony i wypychamy od środka w jedną stronę, tutaj w drugą stronę będę sobie wypychał tak samo, równomiernie cała poduszka ma być wypełniona, akurat w moim przypadku silikonem. Więc zaczynamy. Więc moi drodzy, poduszka została wypchana, zaszyta. Otwór, który właśnie był, przez który wypełniałem poduszkę. Mamy 3 komory. Zobaczcie sprężystość tej poduszki, ten silikon tutaj ładnie nam pracuje. Oczywiście, moi drodzy, jeszcze tutaj powstają takie delikatne zagłębienia. Tutaj możemy to delikatnie wypełnić jakimś małym kawałkiem owaty. Oczywiście na całość nakładamy już owatę. No i materiał już docelowy, taki jaki ma być osiągnięty cel końcowy. No cóż, moi drodzy, mam nadzieję, że Wam się ten sposób podobał. Czekam na Wasze komentarze na temat tej poduszki. Może inaczej można byłoby to zrobić. Czekam na Wasze właśnie takie sugestie. No i oczywiście zapraszam na kolejny odcinek Tapiceria w akcji. Trzymajcie się, cześć!